Witam Was serdecznie już w 11 odcinku serii Crypto Rentgen. W serii Crypto Rentgen specjalnie dla Was prześwietlamy najróżniejsze projekty kryptowalutowe. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam projekt Aptos. Jest to projekt, o którym w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Czy rozgłos jest zasłużony? Czy warto zainteresować się tym projektem? Zostańcie z nami do końca, by poznać odpowiedzi na te pytania. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Czym jest projekt Aptos? Aptos Labs jest projektem, który zaangażował się w tworzenie produktów i aplikacji na blockchainie Aptos. Stworzone produkty przez Aptos Labs na nowo definiują wrażenia użytkownika Web3. W skład zespołu Aptos wchodzą doświadczeni eksperci techniczni, którzy są oddani tworzeniu lepszych narzędzi sieciowych oraz bezproblemowej użyteczności. Wszystko po to, aby przynieść więcej korzyści z decentralizacji. Projekt Aptos został stworzony z inicjatywy Mosaic oraz Everything. Aptos ma zrealizować wizję zapewnienia wszystkim sprawiedliwego dostępu do decentralizacji poprzez bezpieczną, rozbudowywalną i skalowalną sieć blockchain. Zespół Aptos składa się z wysoce doświadczonego zespołu inżynierów, badaczy, strategów, projektantów i konstruktorów. Cały zespół Aptos został zaangażowany w zapewnienie uniwersalnego i sprawiedliwego dostępu do decentralizacji, która jest w stanie obsłużyć miliardy ludzi. Część zespołu Aptos jest odpowiedzialna za rozwój innowacji technicznych, które napędzają blockchain Aptos. Projektowi Aptos przyświeca hasło, że jest zaprojektowany dla ludzi oraz zaprojektowany do ewolucji. Aptos to blockchain warstwy pierwszej stworzony z myślą o bezpiecznym rozwoju i zbudowany z myślą o umożliwieniu użytkownikom nabycia możliwie najlepszych doświadczeń z korzystania z tego blockchaina. Twórcy Aptos określają ten projekt mianem domu dla najbardziej innowacyjnych deweloperów na świecie. Dzięki unikalnemu połączeniu bezpieczeństwa, doświadczeń użytkowników, możliwości rozbudowy i wydajności, infrastruktura Aptos i jej język programowania Move umożliwiają programistom tworzenie aplikacji Web3, które zaspokajają dzisiejsze potrzeby konsumentów w sieci. Język programowania Move został zaprojektowany specjalnie pod kątem tworzenia smart kontraktów. Język Move umożliwia programistom proste, bezpieczne i szybkie tworzenie aplikacji. Wspomniany język został stworzony z myślą o bezpieczeństwie, elastyczności i wydajności blockchaina Aptos. Aptos zostało najlepszym miejscem do wdrażania aplikacji opartych na Move. Zespół naukowców, doktorów informatyki i wiodących w branży inżynierów zbudował sieć Aptos, umożliwiając wprowadzenie kolejnych aktualizacji i ulepszeń. Zespół Aptos stworzył sieć, zapewniając długowieczność oraz zrównoważony rozwój tego blockchaina oraz aplikacji na nim opracowanych. Na Aptos można pozwolić sobie na pełne uwolnienie kreatywności, nie martwiąc się o to, czy infrastruktura temu podoła. Aptos bardzo mocno skupia się na wydajności, która będzie kluczowa dla użytkowników tego ekosystemu. Aptos postanowił stworzyć warstwę pierwszą, aby to właśnie poprawić wspomnianą wydajność oraz wrażenia z użytkowania. Dzięki swojej specyfikacji technicznej Aptos zapewnia deweloperom bardzo wysoką wydajność i bezproblemową obsługę dla użytkowników końcowych. Od samego początku blockchain Aptos był tworzony z myślą o wrażeniach użytkowników, począwszy od programistów po użytkowników końcowych. Dzięki elastycznej, modułowej architekturze blockchain Aptos przesuwa granicę niezawodności, bezpieczeństwa oraz wydajności, zapewniając najwyższej klasy wsparcie zarówno dla istniejących, jak i nowych przypadków użycia. Dzięki niezawodnej infrastrukturze Aptos programiści mogą skupić się na tworzeniu świetnych aplikacji, a użytkownicy końcowi mogą cieszyć się przyjazną, bezproblemową obsługą. Fundacja Aptos prowadzi kluczowe inicjatywy rozwojowe dla łańcucha bloków Aptos. Misją Fundacji Aptos jest wspieranie rozwoju sieci, pielęgnowanie silnego ekosystemu oraz przyciąganie programistów do ciągłego ulepszania infrastruktury blockchain Aptos. Głównym celem postawionym przez Aptos jest wspieranie wzrostu i rozwoju protokołu Aptos. Blockchain Aptos składa się z zestawu walidatorów, którzy wspólnie odbierają i przetwarzają transakcje. Posiadacze tokenów blokują lub stejkują tokeny u wybranych przez siebie walidatorów. Wizją Aptos jest dostarczanie łańcucha bloków, który może wprowadzić mainstreamowe zastosowanie do Web3 i wzmocnić ekosystem zdecentralizowanych aplikacji do rozwiązywania rzeczywistych problemów użytkowników. Misją Aptos jest rozwój niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności blockchain, zapewniając elastyczną oraz modułową architekturę blockchain. Aptos stwierdza, że w przypadku wzrostu zapotrzebowania na infrastrukturę na całym świecie zasoby obliczeniowe blockchain będą się skalować w pionie i poziomie, aby sprostać wszelkim wymaganiom. W momencie nagrywania na dzień 20 października jeden token Aptos jest wyceniany na $7,57. ATH Aptos zostało osiągnięte w dniu listingu i wynosiło $13,76. Najniższa odnotowana wartość wynosiła $6,73. O tokenie Aptos bardzo szybko zrobiło się głośno, więc nikogo nie powinno dziwić, że token Aptos pojawił się na wszystkich największych giełdach.
Projekt Aptos na swoim Twitterze zgromadził prawie 250 000 obserwujących. Nie da się ukryć, że okres listingu jest dla projektu jednym z najbardziej burzliwych i ważnych okresów, więc bardzo duża aktywność na Twitterze nie powinna nikogo dziwić. Na Discordzie Aptos zarejestrowało się ponad 130 000 użytkowników. Na Medium Aptos również z dużą częstotliwością pojawiają się kolejne ciekawe artykuły. Ostatni artykuł jest niezwykle ważny, ponieważ dotyczy on uruchomienia sieci Mainnet tego projektu. To tyle z suchych informacji, które mogliśmy znaleźć na stronie tego projektu czy stronie fundacji. Nie wszystko, co tak ładnie wygląda na papierze, jest takie w rzeczywistości. Przyjrzyjmy się innym kwestiom związanym z tym projektem. Tutaj już to wszystko tak kolorowo nie wygląda. Portal investing.com zwraca uwagę, że krytycy tego projektu zabrali głos kwestionując tokenomię tego projektu oraz zapowiadane TPS. Zaledwie w ciągu kilku godzin po rozpoczęciu handlu na głównych giełdach cena tokena APT spadła już o 50%. Aptos twierdzi, że wartość transakcji na sekundę osiąga wynik około 130 000, jednak inżynierowie poinformowali, że nie będzie możliwe osiągnięcie takiego wyniku, a nawet nie dadzą rady zbliżyć się do wyników osiąganych przez sieć Bitcoin. Użytkownik Twittera Paradigm Engine 420 zauważa właśnie, że Aptos ma obecnie niższy TPS niż Bitcoin, a większość tokenów jest albo postawiona, albo gotowa do zrzucenia na inwestorów detalicznych. Aptos obiecuje 100 000 TPS w swojej sfinalizowanej wersji, jednak obecny TPS to około 4 transakcje na sekundę. Ponadto większość tych transakcji nie jest rzeczywistymi transakcjami. Są one jedynie walidatorami komunikującymi się i ustanawiającymi punkty kontrolne bloku oraz zapisującymi metadane w łańcuchu bloków. Paradigm Engine 420 stwierdza, że trudno jest teraz zobaczyć, jak użytkownicy mogą używać Aptos, a sam autor tweeta nie może znaleźć żadnych RPCS, ani połączyć się z żadnym z walidatorów, aby wysyłać transakcje. Autor przeczytanego tweeta zauważa, że Aptos wie, że jednak coś jest nie tak. Przez dość długi czas Discord Aptos był wyłączony, a użytkownicy nie mogli rozmawiać ani zadawać żadnych pytań. Dopiero po dłuższej chwili zostało otwartych kilka kanałów, ale ważne kanały pokroju Dev Resources są nadal zamknięte. Projekt Aptos uzyskał jednak wsparcie giełd i inwestorów pomimo wadliwej tokenomii. Największe giełdy, w tym Coinbase, Binance oraz FTX, były inwestorami Aptos. Token APT został szybko wylistowany. Są przeprowadzane kolejne zakupy pomimo braku przejrzystej tokenomii oraz harmonogramu emisji. Jednak dla wielu osób inwestujących w ten projekt nie jest to zmartwieniem. Inżynier, który zbadał niski poziom TPS, przyjrzał się również tokenomii oraz ujawnił, że aż 80% podaży APT jest własnością i jest kontrolowane przez zespół i inwestorów. Prawie cała podaż tokenów trafia do prywatnych podmiotów. Nigdy nie było publicznej sprzedaży ani innej metody, w której użytkownicy mogliby zdobyć tokeny. Co ciekawe, według przytoczonego artykułu cena tokena APT na Binance mogła sięgać nawet $60. Projekt Aptos zapowiadał się na papierze bardzo dobrze. Przecież omawiany w dzisiejszym odcinku projekt chciał konkurować z siecią Solana. Jednak przyglądając się temu projektowi bliżej, zdecydowanie brakuje wielu informacji. Na stronach aptosfoundation.org oraz aptoslabs.com nie znajdziemy składu całego zespołu. Nie znajdziemy roadmapy, rozpisanej tokenomii. Co ciekawe, nawet nie były przeprowadzone żadne oficjalne fazy sprzedażowe. Sytuacja wygląda naprawdę dziwnie. Dokładając do tego problemy związane ze wspomnianą wcześniej wydajnością, możemy mieć przekonanie, że ten projekt rzeczywiście nie spełnił złożonych obietnic. My osobiście zalecamy trzymanie się jak najdalej od tego projektu i nie inwestowanie w niego żadnych środków. Jednak pamiętajcie, że każda decyzja musi należeć do Was. Zachęcamy Was do własnego researchu. Prosimy o podzielenie się w komentarzach Waszą opinią o projekcie Aptos. Zachęcamy Was do śledzenia kolejnych odcinków serii Crypto Rentgen oraz serii Crypto Announcement. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Widzimy się standardowo o godzinie 9:30 w poniedziałek. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!